odsłonie trzeciej pobawimy się figurą nazywaną flatliner. Widziałam przynajmniej jej dwie wariacje, bardzo podobną do flatlina i bardzo podobną do Jasmine Straight Leg. Jeżeli te nazwy nic Ci nie mówią, spokojnie. Pokażę Ci tą wersję, którą ja lubię najbardziej, która jest, można powiedzieć, że nawiązaniem do flatlina, tyle że z pozycji skorpion. Tak? Czyli jeżeli flatline wyciąga się z pozycji Gemini, tak flatliner na końcu będzie z skorpionu. Tak łatwo po prostu zapamiętać. Ok, pokażę Ci tę figurę, a następnie omówię ją w krokach. Flatliner jest jedną z niewielu figur, gdzie nie ma za bardzo znaczenia, czy uczysz się ją od góry, czy od dołu. Wręcz myślę, że jesteś na tak dobrym poziomie, jeżeli już znasz Inverted Straddle, Scorpion i Flatline, by spróbować ją od razu od góry. Okay? Zatem moje ciało będzie chciało znowu być jak najbardziej płaską, prostą linią, tym razem jednak nie poziomą, a bardziej wertykalną, raczej diagonalną, tak? Ponieważ będzie polegało od jednego narożnika spod sufitu do drugiego narożnika przy podłodze. Tak jak powiedziałam, wyciąga się ją ze skorpion, tak? Czyli najpierw musisz zrobić skorpion. Mam skorpion. Następnie swoją rękę podporową mocno wyciągnąć i nogę skierować w górę, do narożnika. Nie chcę być poziomo, tak, jak skorpion, tylko chcę być diagonalnie. Skorpion, czyli noga zewnętrzna. Noga wewnętrzna idzie w dół. Odpycham się. Prowadzę nogę zewnętrzną, wewnętrzną stronę narożnika ściany. Okay? Jeżeli czasami mylą Ci się nogi na rurce, to nic złego. Pamiętaj tylko, że musisz znać odpowiednie kierunki figury. Jeżeli nie czujesz tej pozycji na tyle dobrze, by móc odpuścić rękę zewnętrzną, czyli tą górną rękę, która nas trzyma, spróbuj się trochę spocić, spróbuj poćwiczyć, spróbuj rozgrzać pod kolanem nogę zewnętrzną, tak by to trzymanie, tak? Czyli to trzymanie było pewne, byś czuła, że ta noga naprawdę mocno trzyma bez pomocy Twojej ręki i nogi, tak? Znaczy, noga bez nogi, wiesz o co mi chodzi, że jej nie ściągasz. Zatem, jeżeli opanujesz pchanie z dolnej ręki, opanujesz przyciąganie strony przeciwnej w postaci mocnego zahaczenia pod kolanem, ta figura stanie się dużo łatwiejsza. Oczywiście zawsze obowiązują Cię obciągnięte palce, czyli pointy, i druga ręka, która będzie przedłużeniem Twojej nogi w strony przeciwnej. Okay? Nie ma, myślę, za wiele stopni, jak można podzielić tą trudność. Jeżeli problem jest z dolną ręką, trenujesz problem dolnej ręki. Jeżeli problem jest z zahaczeniem górnej nogi, możesz bez Inverted Straddle trenować to również w ten sposób. Wysoko zadrzyj swoje kolano, okay? Pochylając się jednocześnie w dół. Trzymając się obiema rękami rury, umieść rurę na swoim udzie. Okay? Hop. Następnie zjedź tak, żeby ta ręka stała się ręką podporową, ta noga trzymającą. Wymostuj biodra i ciągnij linię ręką i nogą.
Jeżeli z dołu noga i ręka pracują tak samo dobrze, czyli ściągają Twoje ciało w kierunku przyczepności i dają Ci odwagę, by puścić tą górną rękę, puść tą górną rękę. Spróbuj na początku na rurze statycznej, lecz myślę, że ten spin, ta figura najlepiej właśnie wygląda na rurze obrotowej. Tyle tylko, że tak jak wcześniej już mówiłam, na rurze obrotowej musisz być absolutnie pewna swojego trzymania. W lekcji poprzedniej mówiłam na temat ułożenia barku. W poprzednich jeszcze, dużo wcześniej, mówiłam o mocnym przyciąganiu pięty do pośladka, tak? Więc ostatnią rzeczą, jaką mogę Ci doradzić, by ten flatliner był idealny, to mostowanie bioder. Bardzo często widzę, i uważam to za błąd, że dziewczyny wypychają asykuracyjnie biodra do tyłu, ok? Czyli, nie wiem, czy mi się uda z tego kąta pokazać, ale spróbuję. Pozostają biodrami załamane, ok? I teraz ciągną tą linię. Tak, jest to łatwiejsze, ponieważ wtedy punkt styku jest dodatkowy na Twoim udzie. Ale flatliner polega na wypchnięciu bioder, ok? Na wypchnięciu. Ta noga, ta ręka podporowa naciska na rurę. Ona nie trzyma się kurczowo, ona po prostu naciska, tak? Oczywiście możesz ją trzymać, lecz główna jej funkcja to odpychanie. Natomiast pięta nogi zewnętrznej będzie dążyła do pośladka. Coś to dzisiaj nogi mi się podobają. Do zobaczenia na następnych lekcjach.